Witajcie kochani, znajduję się właśnie w Parku Szymańskiego, który mieści się na warszawskiej Woli i przyszłam tutaj dzisiaj z moim Astonkiem po to, żeby się wybiegał. Słyszycie w tle ptaszki, mam nadzieję. Także atmosfera tutaj jest niesamowita i Park Szymańskiego jest jednym z tych miejsc, w których bywam z Astonem regularnie. Tych miejsc i tych parków godnych odwiedzenia pod kątem spacerów z psem jest w Warszawie oczywiście więcej i bywam w miejscach różnych. Natomiast dzisiaj postanowiłam przyjść do Parku Szymańskiego i trochę Wam o tym parku opowiedzieć. Ja osobiście bardzo lubię to miejsce, dlatego że tu znajduje się taka bardzo duża polana, na którą przychodzą właściciele ze swoimi psami i spuszczają je bez smyczy. Dzięki temu one mogą się socjalizować, co mnie bardzo cieszy i to jest jeden z tych powodów, dla których właśnie przychodzę tutaj z Astonem. Park nie jest co prawda tak duży jak na przykład Pole Mokotowskie czy Park Szczęśliwicki, gdzie również bywam, ale ma swój urok i jest to park, który powstał, słuchajcie, w latach 70., a obecnie, już zresztą od jakiegoś czasu, przechodzi tak zwany remont, także ciągle tutaj dzieją się nowe rzeczy, dochodzą różne ścieżki rowerowe i nie tylko. Natomiast park ten ma też swoje wady. Za jedną z wad tego parku uważam brak takich lokali małych, gastronomicznych, restauracji i budek na przykład, w których możemy sobie zamówić kawę czy herbatę albo zjeść coś małego. Mam nadzieję, że takie miejsca się tutaj pojawią. I jest jeszcze jeden minus tego miejsca, że ta polana nie jest ogrodzona. Także jeżeli Wasz pies się Was nie słucha, to musicie uważać, żeby nie wybiegł za daleko, bo coś mu się może stać. Z Astonkiem nie ma takich problemów. Natomiast to jest taki właśnie mały minusik kolejny Parku Szymańskiego. Ciekawi mnie, czy tutaj bywacie. Jeśli jesteście z Warszawy, dajcie mi proszę znać w komentarzach. Zupełnie niedawno odkryłam w tym parku bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie takie specjalne miejsce, do którego można przynosić książki i gazety, żeby się nimi wymieniać z innymi ludźmi i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jak widzicie, mamy tutaj takie 3 pnie drzew zespolone razem i one mają tutaj wewnątrz takie szufladki. Niektóre są puste, a w niektórych znajdują się właśnie książki. Także można sobie taką książkę wziąć stąd, żeby ją tutaj przeczytać i odłożyć, jak już to zrobimy, albo po prostu się wymienić, albo przynieść jakąś swoją lub czasopismo. Tutaj właśnie pan się zaopatruje w jakąś gazetkę. Większość, muszę Wam powiedzieć, tych szufladek jest pusta, nie wiem z czego to wynika, ale ciekawi mnie, czy kiedyś korzystaliście właśnie z takiej biblioteki plenerowej, tak to się właśnie nazywa. Ja muszę Wam powiedzieć, że nie korzystam z tego typu przybytków, ale mówię Wam tak w ramach informacji, że jeśli chcecie się doedukować albo po prostu miło spędzić czas, to możecie liczyć na to, że w takich miejscach znajdziecie coś do poczytania. Zapomniałam Wam wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Otóż niedaleko Parku Szymańskiego znajduje się znane w Polsce Bungee Mario. Proszę bardzo, pokażę Wam. Mam nadzieję, że będzie widać. I to jest, słuchajcie, bungee, z którego skorzystał mój brat i powiedział, że mi poleca. Także chyba sobie skorzystam, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Albo wiecie co, zrobimy tak. Dajcie mi proszę łapki w górę, jeśli chcecie, żebym skończyła na bungee i to nagrała. Jeśli nie, no to oczywiście nic nie róbcie, albo piszcie komentarze. Ciekawi mnie też, czy Wy uprawiacie jakieś sporty ekstremalne, czy skakaliście kiedyś na bungee. Być może korzystaliście z tego. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. I czas, moi drodzy, najwyższy na prezentację mojego outfitu dzisiejszego. Pierwszy raz robię to na siedząco, zobaczymy, czy Wam się spodoba taki sposób prezentacji. Zacznę od t-shirta. To jest t-shirt, który dostałam od Marty w prezencie urodzinowym, Mindblow Lamani.
Mam na sobie też okulary Diora różowe ze srebrnymi obwódkami, które pasują do tego t-shirta. Bieliznę chciałam powiedzieć, słuchajcie. Biżuterię Kruka i Pandory, też nową bransoletkę, którą otrzymałam od Hani. Znowu nowość w mojej garderobie, czyli naszyjnik, który z kolei otrzymałam od Oliwii z kotem. Kolczyki Apart, mam na sobie również dżinsy oraz moje buty różowo-szare New Balance. To są idealne buty na różnego rodzaju podróże oraz spacery z psem. Także tak wygląda mój dzisiejszy bardzo luźny outfit. Bardzo rzadko też mnie widujecie w takiej stylizacji, ale tak właśnie wyglądam, kiedy spędzam czas z psem. Oczywiście, jak zwykle w opisie pod vlogiem znajdziecie listę tych wszystkich rzeczy i linki do sklepów, w których można je kupić. Chciałabym Wam opowiedzieć, moi drodzy, pewną historię. Otóż 2 lata temu, wieczorową porą, podczas spaceru z moim psem, miałam pewne spięcie z moim sąsiadem, który jest właścicielem 2 chihuahua niesocjalizowanych. I moja scysja z tym sąsiadem polegała na tym, że Aston, jako że jest bardzo przyjacielskim psem i też socjalizowanym, podbiegł do tych jego 2 chihuahua i ten facet, nie wiem czy ze strachu, czy z głupoty, myślę, że jedno i drugie, postanowił kopnąć mojego pieska w brzuch. On miał wtedy parę miesięcy i pamiętam, że niesamowicie się wkurzyłam. Zwyzywaliśmy się nawzajem i od tamtej pory zapamiętaliśmy się. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo długo tego sąsiada nie widziałam, aż w końcu kilka dni temu na niego trafiłam. I słuchajcie, co się wydarzyło. Było to około 23 w weekend. Szłam sobie z Astonem na spacer po jednej stronie ulicy, a po drugiej stronie ulicy szedł właśnie ten sąsiad z tymi nieszczęsnymi chihuahami. I jak tylko, słuchajcie, mnie zobaczył, to przyłożył sobie palec środkowy do głowy i szedł tak. Słuchajcie, tak, żebym widziała, gdzie ten mój sąsiad mnie ma. I na początku, słuchajcie, wydawało mi się to podejrzane w takim sensie, że nie byłam pewna, czy on ma coś z głową, czy on sobie żartuje, czy on naprawdę pokazuje mi środkowy palec. I stanęłam, słuchajcie, jak wryta. A że miałam wtedy wyjątkowo zły humor, to zamiast, słuchajcie, to zlekceważyć i machnąć na to ręką, pójść sobie dalej, no to ja się zatrzymałam z Astonem i zaczęłam się wracać, idąc w stronę tego sąsiada i jego 2 chihuahua. Przy czym one cały czas, tak jak powiedziałam, były po drugiej stronie ulicy. I zatrzymałam się w pewnym momencie z Astonem i mój pies, słuchajcie, zero reakcji, zero szczekania, skomlenia itd., itd. Natomiast mój sąsiad, stojąc naprzeciwko mnie, wyjął wtedy telefon komórkowy z kieszeni i zaczął mnie tak nagrywać. Wiedziałam, że nagrywa mnie, bo tak jak powiedziałam, było dość późno i byłam jedyną osobą, która się wokół niego znajdowała. I słuchajcie, zaczął bezczelnie mnie nagrywać. I to wyprowadziło mnie z równowagi. Więc ja mówię do tego sąsiada z tej drugiej strony ulicy: przepraszam bardzo, czy pan mnie nagrywa? Czy pan ma zgodę na to, żeby mnie nagrywać? Bo ja nie wyrażam zgody na to, żeby pan mnie nagrywał. I on, słuchajcie, nic. No więc ja zaczynam iść w jego stronę, już zdenerwowana bardzo. I oczywiście szłam z Astonem. A Aston, jak to Aston, jak zobaczył tylko te małe chihuahy, no to chciał się z nimi pobawić. I zbliżył się, słuchajcie, do tych chihuahua. I wtedy ten sąsiad kopnął go w brzuch. Czyli drugi raz zrobił to samo w ciągu 2 lat. I słuchajcie, to mnie tak momentalnie wyprowadziło z równowagi. I tak jak wspomniałam, miałam też zły humor wtedy, że ja, oprócz tego, że zaczęłam się wydzierać na tego sąsiada, to go normalnie z całej siły popchnęłam. Mówię do niego tak: przepraszam bardzo, co pan sobie wyobraża? Czy pan jest normalny w ogóle? I ten, słuchajcie, nic. Stoi cały czas z tym aparatem i mnie nagrywa. Ja mówię: zaraz zadzwonię po policję i się skończy. I on dalej, słuchajcie, patrzy. Więc ja, słuchajcie, już nie wytrzymałam. Nie chciał odłożyć tego telefonu komórkowego, więc mu go, słuchajcie, wyrwałam z ręki. I nie rzuciłam na szczęście o chodnik, tylko rzuciłam mu tym telefonem w trawę. I on był taki zszokowany, słuchajcie, że ja coś takiego zrobiłam, że stanął jak wryty, no i oczywiście zaczął mi mówić, że on zadzwoni teraz po policję albo pójdzie na ochronę, bo niedaleko była ochrona i też jest monitoring, więc też z tego względu ja się go nie bałam. Natomiast zaczął iść, słuchajcie, w stronę swojego osiedla.
No i ja idę za nim i mówię bardzo chętnie, proszę, dzwonimy po policję, ja opowiem, jak pan się znęca nad zwierzętami. I słuchajcie, ten pan zamknął mi przed nosem drzwi i zaczął mi, słuchajcie, wyzywać od narkomanek między innymi, więc ja wtedy też wyjęłam swój telefon i mówię, proszę, obrażaj mnie dalej, raz ja cię będę nagrywać. I słuchajcie, tak mnie to zdenerwowało. I tak jak powiedziałam, to już była druga taka sytuacja, że facet kopnął mi psa, że zadzwoniłam po policję. Przyjechała, słuchajcie, policja. Przy czym ja to zrobiłam za późno, bo zrobiłam to pół godziny po fakcie. Więc przyjechała policja i mówię policjantom, co się wydarzyło. I oni wtedy mnie zapytali, czy mam dane tego pana, czyli jego imię i nazwisko i numer mieszkania. No ja oczywiście nie znałam, no bo nie znam tego faceta i nie chciałabym go bliżej poznawać. Więc niestety policja nic nie mogła wtedy zrobić, zwłaszcza, że była późna pora. I poradzili mi, żebym się skontaktowała z dzielnicowym. Ale zanim to zrobiłam, to słuchajcie, minęło kilka dni i ja w międzyczasie spotkałam moją sąsiadkę, która również ma psa. I ona na wieść o tym, co zrobił ten sąsiad, powiedziała mi, że ona dokładnie tę samą sytuację miała kilka dni wcześniej, że ten sam sąsiad kopnął również jej psa i ona to zgłosiła. Więc jak ja to usłyszałam, to tylko się utwierdziłam w przekonaniu, że ten sąsiad ma coś ewidentnie z głową i żeby było, słuchajcie, ciekawiej. To jest taki typ faceta, który pojawia się na tych wszystkich internetowych memach. Duży, rosły, około 40, nie tam wiecie, jakiś nastolatek, nie, nic z tych rzeczy. Tylko mu złotego łańcucha brakuje i właśnie z tymi dwiema zawsze chihuahami pomyka. I ta pani mi, słuchajcie, powiedziała, jaki jest numer mieszkania tego człowieka. Więc ja się niesamowicie ucieszyłam z tej informacji. Pojechałam do dzielnicowego, zgłosiłam to i skończyło się na tym, że ten człowiek dostanie pouczenie, już drugie. I mam nadzieję, słuchajcie, że to sprawi, że następnym razem, jak będzie chciał mi uderzyć psa albo komuś innemu, to przemyśli to 2 razy. I teraz, słuchajcie, mam do was bardzo ważne pytanie. Czy zdarzyło się wam trafić na jakąś osobę, która znęcała się nad waszym zwierzęciem albo, nie wiem, kopnęła waszego psa? Jeśli tak, to kto to był? Co wtedy zrobiliście? Bo ja osobiście radzę wam, żebyście zawsze w takich sytuacjach reagowali. Bardzo żałuję, że za pierwszym razem te 2 lata temu nie skontaktowałam się z dzielnicowym, bo teraz już to by było moje drugie zgłoszenie, a być może ten facet czegoś by się po drodze nauczył. Inna kwestia, że nie wiem jak wy, ale ja już dawno zauważyłam, że największe problemy są z tymi malutkimi psami, w sensie to nie jest wina tych małych psów, tylko że bardzo wiele osób niestety nie nadaje się nie tylko do wychowania dzieci, ale również do wychowywania psów. I bardzo często, w zasadzie najczęściej, jeżeli zdarza mi się mieć jakieś problemy z Astonem i z innymi psami, to są to psy te najmniejsze, bo ludziom się wydaje, że wezmą sobie maskotkę do domu i ona nie wymaga żadnego od nich wychowania, a tymczasem jest zupełnie inaczej. Także zastanówcie się, zanim weźmiecie psa, czy będziecie mieli czas na to, żeby się tym psem zajmować, bo to jest naprawdę, słuchajcie, jakiś absurd, żebym później ja z moim psem, który jest dobrze wychowany i jest przyjacielski, miała tyle problemów. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile nerwów zjadłam i jak dużo emocjonalnie mnie to kosztowało, ta cała sytuacja z psem, bo naprawdę, słuchajcie, ja wpadłam w szał, jak ten facet uderzył Astona. Oczywiście Astonowi nic się nie stało, całe szczęście, ale to też nie jest reakcja, którą ja wam polecam, czyli nie polecam podchodzić do jakiegoś kolesia, który ma coś z głową, reagować na jego zaczepki, bo słuchajcie, mogło skończyć się tak, że ten człowiek mógł zrobić krzywdę Astonowi albo mógł zrobić krzywdę mnie, ale tak jak wam powiedziałam, jestem osobą bardzo waleczną, wtedy miałam zły humor, znałam już tego sąsiada, wiedziałam też, że niedaleko jest ochrona, że mogę wezwać policję i dlatego tak zareagowałam. Dajcie mi proszę znać, czy mieliście podobną sytuację, co wtedy zrobiliście, bo być może wasze rady przydadzą się również innym osobom. A teraz pozwólcie, że już zakończę ten mój długi wywód, pójdę się dalej pobawić z pieskiem, a wam tymczasem życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.